Za 100 dni matura. Pięknie wyglądasz. Jestem taka dumna. W Sali Samobójców gram Dominika, który wydaje się być normalnym chłopakiem, ma wszystko. Jego dziewczyna jest najładniejszą dziewczyną w szkole. Halo, jest tam ktoś? Pewnego dnia wpada w taką pułapkę zastawioną przez intrygującą i tajemniczą dziewczynę, którą poznaje w internecie. Witam Cię w Sali Samobójców, Dominik. Do końca nie wiadomo, kim ona jest. To znaczy, że nie wiadomo do końca, czy to jest dziewczyna, czy to jest demon, czy to jest... Co to jest? Nie wiadomo. I to pociąga głównego bohatera. Oni mnie przyjęli do siebie jak rodzina. Ci ludzie są dla ciebie jak rodzina? Nie wiadomo, skąd ta dziewczyna dokładnie wie, co on myśli, co on czuje i czego mu brakuje. Zawsze po takim spotkaniu Dominik chce więcej. Sylwia jest boginią intrygi. Myślę, że Sylwia jest królową manipulacji. Muszę iść, Sylwia. Musisz. Myślę, że nie boi się krzywdzić ludzi. Jest okrutna, a przy tym urocza. Nie jest to grzeczna dziewczynka, ale jest to miłość Dominika. Wiesz, z kim idziesz na studniówkę? Czy idę z kimś na studniówkę? Może. A wiesz już z kim? Może. A nie poszedłbyś ze mną? Może. Karolina jest w pewien sposób zafascynowana Dominikiem, bo on jest bardzo skrytym chłopakiem, przystojnym, bogatym. Startuje do niego, zaprasza go na studniówkę. Myśli sobie, że coś z tego wyniknie, że w okolicznościach zabawy uda się zadzierzgnąć trochę bliższą znajomość, ale nie udaje jej się to. Bo próbuje go sprowokować w taki bardzo erotyczny sposób, a on jakby zupełnie na opak tą prowokację odbiera. Więc odwraca się o 180 stopni plecami do niego. W Sali Samobójców gram Alexa. No, można powiedzieć, że jest to negatywna postać, która troszkę dokucza głównemu bohaterowi, czyli Dominikowi. Jest to przywódca klasy, potrafi, jeżeli chce, potrafi komuś strasznie dopiec i dokuczyć. I tak się dzieje w przypadku Dominika i gdzieś ten Alex jest takim zapalnikiem do tego, że Dominik wkracza gdzieś w ten internet i dzieją się z nim nie najlepsze rzeczy. Czyli można powiedzieć, że gdzieś tego Dominika niszczy i to tak dosyć skutecznie. No niedobry chłopak, niedobry. Masz ich przestraszyć. Dominik szuka ekspansji swojego życia w tym internecie, wchodzi tam i jest sobą, tworzy awatara takiego, jakim też jest Dominik w życiu. Jedyną różnicą jest taką, że jest trochę bardziej odważny, bo w internecie możemy sobie pozwolić pod naszą anonimową postacią na więcej. Początkowo jego awatar jest zwykły, normalny, potem jest wojownikiem, potem jest kochankiem, utożsamia się z Salą Samobójców, gdzie każdy awatar jest trochę różny i odjechany w zależności od osobowości. Jest to zamknięty wirtualny świat, gdzie bardzo elitarna grupa inteligentnych osób na czele z Sylwią, która stworzyła całą tę salę, ucieka przed realnym światem i bawi się w ten świat, o którym sobie marzy. Bardzo ciekawe było to w ogóle w pracy nad tą rolą, że właśnie Sylwia głównie funkcjonuje w internecie i trzeba było gdzieś stworzyć właśnie osobowość, która jest na połowę wirtualna i do końca nie wiadomo, jaka ona jest w rzeczywistości i na tym też jakiś walor tej postaci polega.
W sali samobójców możesz zrobić wszystko. Możesz wyglądać jak chcesz, możesz się zmieniać, możesz być, jeżeli w rzeczywistości jesteś mały, wychudzony, możesz być dużym, napakowanym facetem. Możesz być robotem, możesz być astronautą, możesz być Chewbacą z Gwiezdnych Wojen, w zależności od tego, czym się interesujesz. No nie wiem, nikt nie odbiera. Chyba mają spotkanie. Może po prostu sam wyjdziesz na górę, co? A może po prostu niech pani, jak już pani tutaj musi pracować, nie mówi do mnie na ty, tylko na pan, dobrze? Niech pan wjedzie na górę. Dziękuję. W sali samobójców mamy dwa światy, to znaczy mamy świat ludzi, tu i teraz we współczesności, mamy świat awatarów, czyli świat wykreowany absolutnie, w którym każdy ma swoją trójwymiarową postać i wszyscy istnieją w dziwnych przestrzeniach trójwymiarowych, gdzie tworzą te światy i tworzą różne dziwne byty. Całym niebezpieczeństwem sali samobójców i tego świata wirtualnego jest to, że nigdy nie wiadomo, z kim tak naprawdę mamy do czynienia. Może zrobić co chce, Dominik. ale nic nie musi. Proces tworzenia animacji, szczególnie takiej, jaką widzimy w sali samobójców, jest bardzo procesochłonny, ponieważ tam tworzone są postacie. Począwszy od konceptów, kończąc na finalnym looku, że tak powiem, no zajęło nam to prawie 12 miesięcy. Połączenie animacji z filmem fabularnym, pierwszy raz widzę coś takiego w ogóle w polskim kinie i jestem zachwycony. Jeżeli to jeszcze by było w ogóle w 3D, to pobijamy Awatara. Unikalność sali samobójców przejawia się w tym, że jest w tym filmie kilkadziesiąt minut efektów specjalnych i takiego filmu nie było w ostatnich latach w polskiej produkcji filmowej. Czego chcesz? Razem z Adamem stworzyliśmy taką wizję, jak mógłby ten świat wyglądać, jak mógłby funkcjonować, jak mogłyby te postacie się zachowywać, jak być skonstruowane. Ale bardzo czynny udział brał w tym i reżyser, i kostiumograf, pani Dorota Rockplo. Reżyser konsultował wszystkie kwestie ubioru właśnie z panią Dorotą. Zdecydowaliśmy się animować jakby w sposób tradycyjny, opierając się głównie na takiej swobodnej animacji animatorów, ale korzystaliśmy bardzo silnie z referencji aktorskich. Znakomici aktorzy grają w tej warstwie animacyjnej czy second life'owej, natomiast nie pojawiają się realnie w filmie. Czego tu szukasz? Cześć, szukam Sylwii. Ale tu nie ma kogoś takiego. Musiały ci się pomylić miejsca, wiesz, bo to zamknięty świat. Mateusz, który nie występuje realnie w tym filmie, ma bardzo ważną postać, mocną, która jest awatarem. Użycza jej swojego głosu i swojej jak gdyby osobowości. Jakoś cechy jego aktorstwa przejawiają się w awatarze. To bardzo trudne, ale on to zrobił. Lepiej nic nie robić, niż robić coś byle jak. W związku z tym wszystko to, co robimy, chcemy, żeby to było w najwyższej jakości. Namawiano nas bardzo, żeby ograniczyć tę animację, bo to jest bardzo pracochłonne i jednocześnie bardzo kosztowne. Żeby pójść na jakieś skróty, żeby zostać na przykład na etapie animatików. W przypadku sali samobójców ten proces przygotowania do filmu zaczął się bardzo wcześnie, to znaczy w zasadzie kiedy Jasiek miał gotowy scenariusz, zadzwonił do mnie i jakby rozpoczęliśmy przygotowanie. To jeszcze było przed wyborem aktorów, przed wyborem jakichkolwiek lokacji. Proces przygotowania rozciągnął się tam w zasadzie na ponad rok. Akcja! Punktem wyjścia do jakby stworzenia tej warstwy
wizualnej filmu był oczywiście scenariusz. Szukaliśmy świata bogatych ludzi. Natomiast cały czas poszukiwaliśmy filmu, który mógłby nam ułatwić takie znalezienie pewnego kodu do tego filmu. I długo tego filmu nie mogliśmy znaleźć. I któregoś razu znalazłem na mieście plakat. To był film Zmierzch i poszedłem na ten film do kina. Jak zobaczyłem ten film mi się bardzo spodobał. Zrozumiałem, że ten film operuje kodem, który rozumieją młodzi ludzie. W związku z tym ten film stał się inspiracją dla nas. Bardzo dużo z tego filmu stało się podstawą myślenia w ogóle o tworzeniu warstwy wizualnej w Sali Samobójców. Myśleliśmy o kolorze, myśleliśmy o pewnej takiej wampiryczności naszych postaci, takich pozbawionych emocji. Myśleliśmy o make-upie. Te rzeczy przeniknęły do naszego filmu. Słyszę cię, jak oddychasz. Myślę, że od początku było wiadomo, że Jakub Gierszał zagra główną rolę w tym filmie. Myślę, że Roma Gąsiorowska także. To były te dwie osoby, dla których chyba ten film jakoś był przez Janka, myślę, pisany. Sala Samobójców. Rodziców wybieraliśmy wspólnie. Ja zaproponowałem Krzysztofa Pieczyńskiego, aktora, którym się przyjaźnię od lat i po prostu wiem, że to jest aktor, który wybiera bardzo starannie swoje role i aktor charyzmatyczny, który jak wkłada, utożsamia się ze mną, to jest taki aktor o amerykańskim stylu, który po prostu staje się postacią, którą gra. To przekazuje jak gdyby cechy także swojej takiej osobowości, wtapia się w rolę i myślę, że w tym filmie on to zagra. Postać ojca. Ojca, który robi błyskotliwą karierę, jest człowiekiem dynamicznym i przeprowadza jakiś tam plan na życie, który ma. Myślę, że pod spodem tak naprawdę jest to człowiek, który się boi. Boi się tego świata i tak naprawdę ta jego dynamika i ten atak na świat jest powodowany jakimś strachem. Strach jest tym motorem napędowym, wydaje mi się, u ojca. Być może u żony. Coraz takie spojrzenia. Dobrze, teraz Państwo wchodzą. Dzień dobry. Cześć Marcin. Jak tam? Okej. Beata Santorska to jest taka kobieta, która jest przeświadczona, że panuje nad swoim światem. Właściwie momentami jej się wydaje, że jest kierowniczką całej kuli ziemskiej. Pracuje, jest bardzo dobra w pracy. Myślę, że jest bardzo doceniona w pracy. Jest bardzo ostra i wymagająca, również od siebie, ale i od innych. Potrafi być niezwykle obcesowa i bezwzględna. Niedobry. Niedobry. Bardzo niedobry. Gratulacje. Przepraszam. Kochanie, tu trzeba pracować. Ja też dawno nie byłam w domu i dzisiaj też nie będę, bo przez całą noc będziemy robić sesję. Mamy kryzys finansowy i musimy zakładać podwójnie, tak? Masz kredyt? Ja mam kredyt. On ma kredyt, jest jeszcze innych parę osób, tak? Tak. Zrozumiałaś? Tak. Ale później spotykają w życiu taki moment, kiedy musi dotrzeć głębiej. Musi tam zajrzeć. Niby wszystkie klocki poukładała w środku. Tam jest straszny bałagan. To jest bardzo trudne, dotrzeć do siebie naprawdę. Bo niby cały świat jest świetnie poukładany. Ona bardzo dobrze funkcjonuje. Świetnie funkcjonuje. Jak się trzeba śmiać, to się śmieje. Jak trzeba kogoś za przeproszeniem opieprzyć, to robi to pach. Praca to jest praca. Nie liczy się z pewnymi emocjami ludzi. I nagle okazuje się, że ona musi sama przyjrzeć się sobie i zobaczyć, co tam ma w środku. I jaki straszny bałagan przy tym pozornym porządku zrobiła sobie. Teraz weź, idź do przodu i go zabij. Idź do przodu i go zabij. Strzelaj. O, no poczekaj. Cześć chłopaki. Cień jest jakiś. Cześć mama. Cześć. Muszę iść. Kurczę. Krzysiek Pieczyński, który grał mojego męża, to jest jakiś wyjątkowy człowiek, niezwykle delikatny. Ale jeżeli uda się do niego dotrzeć, a udaje się do niego dotrzeć, oddaje się absolutnie całkowicie. Ja takiego partnera chyba nie miałam w tym, co robiłam. To z jaką lojalnością, oddaniem,
jak stał i partnerował mi za kamerą, w jaki sposób grał, nie będąc na przykład filmowanym, było czymś niezwykłym i udało nam się zbudować jakąś relację też między nami. To znaczy on w razie czego mógł przywołać mnie do porządku, jeżeli ja gdzieś za bardzo zawirowałam w tych emocjach, lub ja mu też mogłam powiedzieć, jeżeli wydawało mi się, że gdzieś tam coś za dużo, czy nie w tą stronę. I to jest super, to jest po prostu niezwykłe, że między aktorami, że myśmy to budowali razem. Do tego dochodził jeszcze Janek ze swoją empatią, ze swoim podejściem intymnym do aktora. To nie jest reżyser, który krzyczy do mnie przez radio, co ja mam zrobić. To jest reżyser, który do mnie podejdzie, który będzie wiedział, na jakich emocjach ja pracuję i z jaką delikatnością do tego trzeba się odnieść, dlatego że tylko wtedy ja pokażę swoje słabości. Stop! Osobowość młodego reżysera jest tutaj bardzo taka definitywna. Pracował nad tym filmem 3 lata i warto było tyle pracy włożyć. Myśmy się wszyscy temu projektowi naprawdę oddali. Janek nas pociągnął za sobą. Jest jakąś aż przedziwną. Nie wiem, jak on to zrobił, bo on jest dosyć bezwzględny, Janek. Janek jest dosyć bezwzględny, jest delikatny, ale jest bardzo uparty. I jak kazał nam grać enty, 10, nie wiem który, to myśmy grali te 38 dubli. Myśmy grali 38 i gdyby kazał nam następne 15 zagrać, to byśmy zagrali. Akcja. A możemy troszeczkę ściszyć? Co? Troszeczkę ściszyć. A możemy jeszcze troszeczkę ściszyć? Jeszcze troszeczkę. I jeszcze tak dla mnie, ostatni taki. Dziękuję. No Kuba zaskoczył mnie. Przyznam, że myślałem, że więcej wiem na temat tego, co Kuba robi. Mając 30 lat doświadczenia i przyglądając się tam, jak on kombinuje, w tych scenach, które mieliśmy. Ale zaskoczył mnie. Lepiej kombinował, niż myślałem na planie. Need more friends with wings. All the angels I know put concrete in my veins. Wiedzieliśmy od początku, że muzyka będzie bardzo ważnym elementem tego filmu, bo ta muzyka, która jest w rzeczywistości, której pozwalają się młodzi bohaterowie, ale także w tej rzeczywistości internetu, w tym świecie właśnie cyfrowym, gdzie też bardzo dużo jest dźwięków muzyki. Chcieliśmy jakby oddać taką całościową wizję świata w muzyce. W związku z tym jest również w ścieżce dźwiękowej zespół Billy Talent, jest także Stereo Total i bardzo dużo ciekawej muzyki. Ten film jest o tym, że miłość, jeżeli traci się rzeczywiście głowę w tym uczuciu, może być śmiertelna w skutkach, może być zabójcza, może być bardzo niebezpieczna i tragiczna. Całe niebezpieczeństwo, które jest w filmie Sala Samobójców, wynika tak naprawdę z nas samych, z ludzi. To nie jest jakieś niebezpieczeństwo z zewnątrz, które nagle nas spotyka. Nie, to są nasze własne strachy, demony, które w pewnym momencie, w momencie, kiedy może jesteśmy słabsi, akurat zaczynają nami rządzić. To jest film o tym. Cała struktura tego filmu to jest takie trochę właśnie przejście od takiego klasycznego opowiadania fabuły do, tak jak wchodzimy w wirtualny świat, tak samo wchodzimy gdzieś głęboko w głowę tych bohaterów i myślę, że Jankowi się to świetnie udało właśnie też jakby w języku całego filmu. Zależało nam na tym, żeby ten film miał taką swoją połyskliwość, żeby miał swoją lekkość, żeby nie miał ciężkości, żeby trafiał też do nastolatków, do młodych ludzi. I zależało nam na tym, żeby operować takim językiem nowoczesności w tym filmie, żeby to wszystko było piękne, żeby to było ładne. I to był taki punkt startowy. To nie jest film robiony z pozycji paternalistycznych, z pozycji kogoś, kto wszystko wie, z pozycji dorosłej. Jest to film zrobiony z pozycji młodego odbiorcy. Film, który jest w jego imieniu robiony, a jednocześnie może być to film dla rodziców. Tworząc Salę Samobójców chcieliśmy tak naprawdę, żeby to był film oryginalny, nowy, taki jakiego jeszcze w Polsce i na świecie nie było. Film intrygujący, fascynujący, no i mamy nadzieję, że nam się to po prostu udało.
Ten film jest opowiedziany z przejęciem i nie manipuluje widzem. To jest jego wielką wartością, ponieważ te pułapki czekają na każdego twórcę. Myślę, że to film niezwykle emocjonalny, że w pewnym momencie, jak już chwyci za gardło, to już nie odpuszcza. Końcówki tego filmu, muszę przyznać, nie widziałam, bo tak płakałam, że to mi się zamazało trochę. Sala Samobójców jest to ewenement, bo praktycznie cały film jest wyzwaniem, był wyzwaniem. To jest normalny, zdrowy chłopiec. Łączy w sobie gatunki i wciąga. Dla mnie on jest bardzo uniwersalny. Język tego filmu jest bardzo współczesny i myślę, że będzie docierał do właśnie młodych ludzi. Jest to film, którego w Polsce jeszcze nie było. Wciąga widza w ten świat i go już gdyby trzyma do końca. Proszę się nie bać i odważnie pójść i obejrzeć Salę Samobójców. Proszę się odważyć coś przeżyć. Moim marzeniem by było, żeby dużo ludzi, młodych zwłaszcza, zobaczyło ten film. Zapraszam Państwa na film Sala Samobójców. Bardzo dobry film.